Hej, z tej strony witam was w Nice 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever Letter World Series. No dobrze, pora na świat J. Będzie to drugi i ostatni świat, który oryginalnie został stworzony na silniku Radera, czyli Dunami Engine. Będziemy mieli do pokonania 5 poziomów, całkiem sporo. Głównie polegać będzie to na tym, że każdy poziom będzie oferował zupełnie inną stylistykę i gameplay, więc będzie na pewno ciekawie. Okej, trochę was tu dużo. Muszę być ostrożny. Chyba dałoby się też na tę spadającą platformę biec od boku, ale wolałem po prostu na nią wskoczyć. Ale podejrzewam, że dałoby się, musiałbym jednak to sprawdzić. No tak, mamy trochę tych spadających platform, na szczęście łatwo je rozpoznać. Tu z tego co wiem, w oryginalnej wersji ten środkowy rotodisk kręcił się nie tak w kółeczku, tylko tak jak Kwiatek robił wywijasy. Zostało to zmienione, dzięki czemu jest łatwiej moim zdaniem. A tutaj taki brick block do zniszczenia w sumie chyba po nic. O, natomiast tutaj właśnie jest rotodisk robiący Kwiatek, którego bodajże nie było w oryginale, więc tu z kolei jest nieco trudniej. No będą czasami takie zmiany w tym świecie, zgaduję, że nieco łatwiej albo nieco trudniej, ale nigdy nie na zasadzie, że nagle etap jest zupełnie inny. O, Spiny sobie wyszedł. No dobrze, nie zabraniam mu. Trochę dużo we mnie strzelacie. On. No tak, to też spada. Było trochę szersze, ale spadło. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o pierwszy poziom. Taki bardzo klasyczny poziom z Mario Forever, bym powiedział. Nic tutaj nie było takiego specyficznego. Kolejne będzie pływanie. Oczywiście mamy animację wchodzenia. No i płyniemy. Na razie zostawmy sobie, abym obewał czegoś. No, oczywiście mamy elektryczną rafę koralową, która nas rani przy dotknięciu. Musimy się dobrze temu przypatrzeć, ponieważ na pierwszy rzut oka jest taka sama jak zwykła, która nas nie rani. No i no niestety mamy najgorszą rzecz w takich wodnych etapach, czyli nie bloopery nawet, a zielonawe ryby, nie wiem, czy są bardziej żółte, czy zielone, które za nami podążają i to nie jest na zasadzie, że tylko chwilę za nami podążają, tylko jak widać, jak tylko nas wypatrzą, to już będą tak pływać za nami przez wieki. Trochę straszne, no patrzcie ilu ich mam. Chyba z 5 ryb. No nie powiem, bardzo nie lubię tych przeciwników i chyba one pływną tak za nami nieskończoność. Ale nie jestem pewien. No jak przegramy i zaczniemy od checkpointa albo od początku poziomu, to się zesetują, ale no nie chcemy przegrać, tylko przejść, prawda? Tu da się górą, zgaduję, tylko muszę wcisnąć się. Musiłoby, żeby tam pójść pod tamten bloczek, ale nie wiem. A w oryginalnej wersji pod wodą to te zielone rury miały taką samą widoczność jak na lądzie. Co było trochę dziwne, no bo pod wodą powinny mieć mniejszą widoczność, dlatego to zostało naprawione. Bardzo dobrze. No i też te roślinki, które strzelały, to były nieco inne. Miały czerwony kolor, nie różowy. I strzelały 3 kule ognie naraz, tak idealnie naraz, a nie na zasadzie jeden po drugim. To też zostało zmienione. No teraz te takie różowe roślinki to są dość klasyczne w Mario Forever. Także pewnie dlatego to zostało zmienione. Okej, tu pewnie możemy zostać trafieni, jeżeli przechodzimy przez rurę i ryba postanowi akurat przepłynąć, więc musimy patrzeć, kiedy to robimy.
Generalnie jak oberwiemy na tej rafie koralowej, to bodajże możemy przez nią przepłynąć normalnie. Mimo że przez zwykłą rafę koralową nie możemy przepłynąć, także to jest plus. Tu chyba lepiej będzie dołem przejść. Niestety z deszczu podynę. Naprawdę wpadłem w niezłą kompot. O mój Boże. Czy wy to widzicie? Dobra. No jak widać, te ryby przypłynęły po prostu za mną. Myślę, że dość daleko już byłem, a one i tak miały to gdzieś. Nie dogoniły aż tutaj. I tak z tych bloczków nie zdobędę power-upu, więc mogę iść dalej. Checkpoint, super. No i mamy power-up, tylko fajnie byłoby go zdobyć. Aha, oczywiście w tym momencie masa ryb przyszła, okej. Dobra, czyli grzybek przejdzie przez to, tak? Tak, przejdzie. Nie wiem jak to działa, czy to jest jako blok, czy jako NPC, ale przechodzi przez to. W sensie chodzi mi o tą elektryzującą rafę koralową. Dobra, na spokojnie tu przejdźmy. Dobra. Liczę na power up, szkoda. Może tu? O, dziękuję. Niestety nie pokonam tych ryb, ale jedno trafienie więcej to jedno trafienie więcej. I będę mógł pokonać tą szatę czerwone, więc zawsze coś, prawda? Jest bardzo długi poziom swoją drogą, chyba jeden z najdłuższych liniowych etapów wodnych, jakie grałem. No bo nie ma tutaj gdzie się skupić, płyniemy prosto, ale to jest po prostu długie to. Okej. Ała. Nie wiem, czy chcę tutaj schodzić po power-upy. Chyba nie ryzykuję, bo dalej mam na ogonie te wszystkie ryby. Okej. Koniec. Uff. No nie powiem. To było ciężkie. Wolę nie ryzykować szukania. Chwileczkę kotka wypuszczę. Dobra, jestem. No i mamy trzeci poziom. Poziom jesienny, co? A. Poskaczmy trochę, zdobądźmy trochę monet. W sumie jeszcze nie miałem żadnego one-upa. Chciałbym wyjść, dziękuję. Trochę tu wąsko. Znowu jest dość wąsko, ale okej. Jakoś przeszliśmy. No, bardzo lubię w sumie taki kolor czerwony. W oryginalnej wersji to było nieco inne pod względem koloru, ale dalej klimat był bardzo podobny. O, i tutaj jest zdecydowanie pozytywna zmiana. W tej wersji na Dunami Engine tutaj trafialiśmy do podwodnej sekcji. Tam były znowu te ryby, które nas goniły. Dziwne jak na sekcję bonusową. Dlatego Mario Obu zmienił to i mamy taką najzwyczajniejszą w świecie sekcję podziemną. Jest tutaj parę spajnych, ale nawet bez Fireflower raczej je zdołamy ominąć. Na pewno jest to lepsze niż ryby, które nas zaczynają gonić, jak tylko nas zobaczą. No i znowu jakieś monetki do wybicia. Bynajmniej nie z głowy, więc weźmy je sobie, jasne. Louis. Nie wiem, na razie Fireflower jest dosyć przydatny tutaj. Może zostawimy sobie na później to Louis. No, prawie wszystko jestem w stanie tym pokonać, no. Jakieś bullet bille są odporne, ale
To nie, prawie się zabiłem. Tutaj kolejna zmiana, są po prostu takie bloczki ustawione na sobie. Tam bodajże w oryginalnej wersji były te takie platformy jak z 1.3, tylko takie wąskie strasznie. Sizeable je nazywam, bo w SMBX są tak nazywane i wyglądały dość dziwnie, jak były takie strasznie chude. Jeden bloczek szerokości, dlatego myślę, że teraz wyglądają dużo lepiej. To byłoby na tyle. Po dosyć stresującym i długim etapie wodnym, bardzo krótki, łatwy poziom jesienny. Także miło, bardzo miło. Okej. Jeszcze zostały 2 etapy przed nami. Teraz będzie 4, dosyć długi. No i to będzie etap pionowy. A chwileczkę, chyba coś tu było. Na szczęście nie jest tak w kontrze, że jeżeli pójdziemy do góry, to już w tym momencie kamera przestaje za nami iść i jak spadniemy na dół znowu, to się zabijemy. Okej. Szliśmy w górę, teraz idziemy w dół. Zostawmy sobie może tego Fireflowera, co? Będziemy musieli uważać, gdzie stąpamy zdecydowanie. Coś, czego nie lubię niestety, jako że to jest poziom pionowy, to oznacza, że łatwo możemy oberwać o takiej kuli ognia, ponieważ leciała nam nad głową. Tu bodajże był tylko jeden Hammer Bro. To jest takie niby utrudnienie. Aczkolwiek możemy je niby ominąć. I tu ogólnie było pusto strasznie, chyba był tylko jeden kupa, jak pamiętam, i jeden Hammer Bro, nie było tych innych przeciwników. Trochę pusto było, dlatego teraz mamy tu te kupy, spajni. A i widzę też, że za to nie mamy dużo czasu. Więc będę musiał trochę się pośpieszyć. Źle oceniłem skok, szczerze mówiąc, miałem farta. Dobra, jak widzę checkpoint, to wiem, że musi na czymś stać, prawda? I widzę, że jest coś tak zrobione, że jeżeli kule ognia są chyba na jakiejś wysokości określonej, no to w końcu znikają, no bo jak widać nie spadają nam te wszystkie pod obu na głowę. A zgaduję, że powinny. Dobra, to już chyba wolę przeskoczyć. Oła. Chwila, bo tu wiem, że mi spadnie na łeb coś, dobra. Może jak tak stanę, to roślinka nie wyjdzie, co? Zgadza się. Strasznie tu wąsko. Ojej! Dobra, po prostu sobie stąd chodźmy, okej? Może tu znowu coś jest? Nie, niestety. Okej. Majo, musisz wykonać ten jeden mocny skok. Wierzę w ciebie, Majo. Udało się. Super, jest tu coś? To wygląda na dobre miejsce na ukrycie jakiegoś power-upa, ale nie, nic tu nie ma. No powiem, że to było dosyć trudne. W sumie wygląda to trochę jak pierwszy etap w świecie F, tylko trudniejsza wersja. No, najtrudniejsze było to przeciśnięcie się przez te wszystkie kupy, które tam latały. Miałem farta, szczerze mówiąc, jak prawie spadłem na roślinkę. Dobra. No i tutaj mamy specyficzny poziom. Pamiętam, że w oryginale były w tych tubach toady. To miało być w zamierzeniu takie Human Laboratory. Już w tych tubach, kapsułach nie ma jednak toadów. Nie wiem, czemu się ich pozbył? Może były za straszne. Ludzie narzekali, że... No rodzice wysyłali po prostu listy do Majo Weebu, że moje dziecko grało w ten straszny świat J i płakało po zobaczeniu tych toadów w kapsułach czy coś. Nie wiem. No jak widać mamy gąsienicę, dżdżownicę. Nie wiem, w każdym razie musimy za tym nadążyć. Z jakiegoś powodu w oryginalnej wersji odstawały od ciebie te bloki gąsienicy. Tu normalnie to wygląda, są połączone. Nie mam pojęcia, dlaczego tak tam wyglądało, ale... Okay. Na razie nie jest źle, aczkolwiek... Nie mówmy hop, póki nie przeskoczymy, co? Najważniejsze jest nadążyć za gąsienicą.
A, coś co kocham, liczenie na to, że Mario wysoko podskoczy. Oczywiście przegrałem loterię. Dobra. Trochę długa sekcja, ale chyba sobie damy radę, nie wiem. Na razie wywołujemy twąpy z lasu. Przechodzimy. Okej. Świetnie, jest checkpoint. Tylko chwila. Chciałbym teraz podnieść może możliwości power-upa. Dziękuję. Niektóre te kapsuły są przedziurawione. To byśmy oczekiwali, że wyjdą zaraz jakieś złe toady i nas zabiją, ale chyba nie. Okej, no możemy się domyślić, że te platformy spadną. No tak idealnie wyglądają jak coś, co ma spać zaraz. No, nabijmy sobie trochę monet, czemu nie? Zgaduję, że tędy nie przejdziemy. O, wyglądałoby to tak, jakbyśmy mieli iść do jakiejś podziemnej sekcji jeszcze. Ale nie, to już będzie tyle. No i przyjdzie pora na Bowsera. Czasu mamy sporo, zgaduję, więc powinno być ok. Z tego co pamiętam, nie jest to jakiś specjalny Bowser. Chyba taki najzwyklejszy. Tak. Może ma trochę więcej zdrowia niż taki pierwszy Bowser, ale to tyle. Generalnie w oryginalnie też była walka z Bowserem i też nie wyglądała na super trudną, natomiast wisiała rura na górze sekcji. Z jakiegoś powodu z tej rury wypadł one-up, jak pokonaliśmy Bowsera przynajmniej. Jak tak oglądałem na filmiku, chyba że był jakiś inny warunek, żeby one-up wypadł, nie wiem. W każdym razie obecnie po prostu mamy zwykłego Bowsera na moście i to tyle tak naprawdę. To byłoby tyle, jeśli chodzi o świat J. Nic, myślę, super trudnego. No, najtrudniejsze były drugi i czwarty poziom, ani słowa. Myślę, że szczególnie właśnie ten czwarty poziom z tymi skokami między kupami i roślinkami. Natomiast pierwszy, trzeci i piąty były odczuwalnie łatwiejsze, szczerze mówiąc. No i świat J ukończony. J jak, no na wiki jest podane, że tematyka tego świata to Journey, więc powiedziałbym, że to jest rzeczywiście J jak Journey, czyli podróż, przygoda. Bo jakby nie patrzeć, mamy 5 etapów, każdy jest inny od kolejnego. No najpierw mamy taki zwykły Mario Forever poziom, później mamy poziom wodny, później mamy taki jesienny, później mamy taki bardzo pionowy etap, na koniec zamek połączony z takim Human Laboratory, to byłoby bardziej Toad Laboratory, no teraz tego nie widać, bo nie ma tych Toadów w kapsułach. W każdym razie grało się bardzo przyjemnie, podobało mi się, no przypominało mi to w sumie świat F, też tak bym powiedział, może dlatego, że ten pierwszy poziom tutaj był taki mocno, nie pierwszy, tylko czwarty poziom był mocno jak pierwszy poziom w świecie F, kto wie. No i też świat F był taki dość trudny, ale nie na zasadzie niemożliwy. Będzie świat K, który z tego co pamiętam nagrywałem w Mario Forever Remake. Teraz bodajże będzie 10 światów pod rząd, które nagrałem w Mario Forever Remake. No ale dobra, no. Będziemy nagrywać. Już w sumie robiłem to jakiś czas temu, więc nie ma, myślę, problemu. Z tego co pamiętam, były dodatkowe etapy jeszcze w tym świecie J, kiedy był jako odrębna aplikacja. Były tam bodajże etap A3, D2, C2 i D1 bodajże. To na zasadzie remake'i tamtych etapów, jak to było jeszcze świat J jako odrębna aplikacja, natomiast jako, że teraz już jest tutaj i tak świat A, C, D, no to nie ma sensu tego dodawać. I możliwość była jeszcze wpisania hasła, żeby zagrać dodatkowy poziom. I były tam bullet bille, które goniły gracza. Zastanawiam mnie, czy będzie też ten etap gdzieś tutaj schowany właśnie w hubie. Zobaczymy. Tak czy inaczej,
Grało się bardzo przyjemnie, muszę przyznać. Bardzo pomysłowy i przyjemny świat. No dobrze, to byłoby na tyle, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kurczaba, Wojtas, Radosław Domagała, Dayplay22, Nure Wi-Fi, Pesom, Dinko Play Games, Inkmario the Hedgehog, Pancake.ps, Nelson X, Filmszyczak bez nazwy Żółpotin i Pomidor, CrossGaming.pl, Piotr Hadu, Junior Game YouTube, Nichoa, XGamerX, Gramatyczny Nazista, Kupszyl, Makerko12, Kłacki 11, Batek ADMX, Blacky Butcher, Fire, Playoshi 14, Ja26, Szymeczek Mika Gendaną, Demus System Jalapeno, Tomek 83089, Banak 06, Filibusta, Muć, Mayo Forever, Toksyczny Jebaka, Captura Danzig, Mastercard, Caloryfer, Mayo Hajsia, Fox, Zosia Zednik 11, też XT, Walker 678, Filip Polska i Wsiek, Bandax, Minecraft, BWM, Kenzo. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się!